Amstrad CPC 464, boże, jaki śliczny komputer, jakby człowiek chciał się nim pobawić. Ale co to? Nie ma wyjścia wideo, nie ma wyjścia antenowego, tylko dedykowane monitory. Ten daje zielony obraz, ten daje czarny obraz. Miałem jeszcze gdzieś kolorowy monitor. Gdzie jest mój kolorowy monitor? Gdzieś zgubiłem. A gdzie tu w ogóle jest zasilacz? Co? Zasilanie z monitora? Tylko wbudowany magnetofon, a gdzie stacja? A, tylko w CPC 628. Jak to trzycalowa? Już sobie przypomniałem, czemu gram na emulatorze. Cześć, tu Bork, Retrogralnia, a dzisiaj pokażę Wam kilka akcesoriów, które wydaje mi się są niezbędne do sensownego używania komputera Amstrad CPC na biurku współczesnego retro gracza. Będą nimi zewnętrzny specjalny zasilacz, specjalny kabel do telewizora oraz super wgrywadełko M4 Board, pozwalające na wygodne odpalanie gier i programów i posiadające też Wi-Fi. Usiądźcie wygodnie i obejrzyjcie film opowiadający o tym, jak ujarzmić Amstrada. Tylko jeszcze mała przerwa na prezentację naszego partnera, firmy PCBWay, firmy dostawcy wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem w gotowy do sprzedaży produkt. Jeśli zarejestrujecie się teraz na stronie PCBWay.com, otrzymacie kupon na $5, który wystarczy Wam na opłacenie produkcji do 5 sztuk prostych płytek PCB, a możecie mi uwierzyć, możecie wykonać w ten sposób naprawdę masę dodatków, na przykład do maszyn 8-bitowych. O, mamy tu splitter do joysticków dla Amstrada i tyle tytułem wstępu. Wstępu, no może wstęp był troszkę teatralny, ale rzeczywiście komputery Amstrad CPC 464 do najwygodniejszych w użyciu nie należą. Pierwszym oczywistym problemem jest brak dedykowanego im zasilacza, bo rzeczywiście taki wbudowany jest w monitor i właśnie z monitora wychodzi kabelek do zasilania komputera. Tak naprawdę jednak port na komputerze to raczej standardowy port zasilania 5V, polaryzacja z plusem na środku. Jedyne co może dziwić to natężenie, jakiego potrzebujemy, bo to aż 2 do 3 A. Zdecydowanie jeśli chcemy sobie używać normalnie Amstrada, to takowy zasilacz musimy zewnętrzny sobie kupić, co i ja zrobiłem. Widzicie jednak, że z tego zasilacza wychodzą 2 kable. Zaopatrzyłem się bowiem w zasilacz uniwersalny pasujący także do komputera Amstrad 6128, w którym mamy wbudowaną nieszczęsną trzycalową stację dysków i która to wymaga dodatkowego zasilania 12V, bodajże 0,4 A z polaryzacją odwrotną minus na środku. Ja na razie co prawda z tego dodatkowego zasilania nie korzystam, bo 628 mi padło, ale zawsze warto mieć takowy, szczególnie że taka kostka to wydatek rzędu ledwie 70-80 zł. Teraz ten nieszczęsny dedykowany monitor. To właśnie przez te monitory nie znajdziemy żadnego wyjścia standardowego wideo na Amstradzie. Mamy tutaj jednak złącze DIN-owskie, a w nim zaszyte dwie opcje. Po pierwsze, jako że większość monitorów była monochromatyczna, mamy tu na jednym z pinów monochromatyczny sygnał wideo, który oczywiście olewamy. Na pozostałych pinach mamy jednakowoż coś znacznie ciekawszego, sygnał RGB. I nie to jakieś dziwne RGB i cyfrowe RGB, czyli ukrytą opcję CGA, jak w przypadku spektrumów, tylko uczciwe telewizyjne RGB. Dlatego też nie stanowi problemu zrobienie sobie kabelka z amstradowego DIN-a na zwykłe złącze z kart, popularne euro. No, nie byłoby problemu, gdyby nie fakt, że większość telewizorów wymaga jeszcze sygnału przełączającego je na tryb RGB, dosłownie kilka volt, których jednak nie ma skąd z Amstrada wyprowadzić. Dlatego kabel, który zakupiłem, jest tak sprytnie zrobiony, że jest też przelotowym kablem zasilania. Podłączamy do niego zasilacz Amstrada, kabelek bierze sobie kilka miliamperów prądu, żeby przekazać do telewizora sygnał o trybie RGB, żeby włączyć tryb RGB, a całą resztę oddaje dalej do komputera. To, co nam tutaj jeszcze dynda, to jest kabelek do audio, które również z kart by nam się przydało, a pobieramy go z tego złącza jack z boku komputera, chyba że mamy jakiegoś wielkiego pecha i super starą rewizję CPC 464, w której nie ma wyjścia audio. Wtedy już audio nie mamy. No i w sumie komputer mamy gotowy do pracy, tylko potrzebujemy do niego softu, gier potrzebujemy. Tutaj możemy wykorzystać kasety, jakieś adaptery, jack do kasety, znane z podłączania napędów CD do starych radiomagnetofonów samochodowych, albo właśnie to cudo M4 Board, które dostaliśmy na święta
prezencie od naszego widza i przyjaciela Retrogralni na Patronite Roberta. Płytka M4 Board nie jest projektem nowym, ale też nie jest jakimś projektem antycznym. Pierwsze wersje pochodzą z roku 2016, a ich twórcą jest Duke, prowadzący serwis spinpoint.org. Od tego czasu pojawiło się kilka rewizji płytki. Ta, z którą mamy tutaj do czynienia, to jest wersja 2.5c z roku 2019. Urządzenie to przeznaczone jest do współpracy z komputerami Amstrad CPC 464, 6128 oraz komputerami Amstrad Plus. Ja testowałem je na 464, bo Plusa nie mam, jest aktualnie w naprawie. Nie wiadomo, czy z niej wróci. Przy okazji ta moja wersja płytki z literką C na końcu wyposażona jest w złącze krawędziowe i z tego co zrozumiałem nie wejdzie do komputerów serii Plus, dla których to przeznaczona jest wersja z literką B na końcu ze złączem IDC. To chyba jedyna różnica między tymi płytkami, bo wcześniejsze wersje były uniwersalne w tym znaczeniu, że musieliśmy sobie sami takie złącze dosztukować. Dobra, czym tak naprawdę jest to M4 Board? Można by powiedzieć, że to z jednej strony takie typowe wgrywadełko do odpalania plików, a właściwie obrazów dyskietek z karty SD z możliwością podmiany i dokładania ROMów i odpalania kartridży. Ta ostatnia możliwość tak naprawdę jest związana tylko z komputerami Amstrad Plus. Z drugiej strony jest ono również wyposażone w moduł Wi-Fi i jest przykładem urządzenia, którym naprawdę z posiadania Wi-Fi na swoim pokładzie korzysta. Tak, wiem, że do różnych komputerów istnieją jakieś modemy, rozszerzenia sieciowe i tym podobne, ale tutaj pierwszy raz widzę, żeby wgrywadełko SD posiadające Wi-Fi naprawdę stawiało na to, że będziemy z tego Wi-Fi korzystać i to wygodnie. Można powiedzieć, że płytka ta jest Wi-Fi centryczna, choć oczywiście z Wi-Fi korzystać nie musimy, ale tak po prostu jest czasami wygodniej. Zanim włożymy płytkę do komputera, przyjrzyjmy się jej samej. Na środku widać jej serce, układ STM32F407, mikrokontroler oparty o procesor ARM Cortex M4. No to już wiemy skąd nazwa płytki. Procesor taktowany jest zegarem 168 MHz, znajdziemy też tutaj 198 KB pamięci RAM i 1 MB pamięci flash. Na płytce znajdują się 3 przyciski, jeden do resetowania niej samej, jeden do resetowania samego komputera i jeden opisany hack, który służy do frizowania komputera i przechodzenia do specjalnego menu. Z jednej strony płytki wystaje nam antenka Wi-Fi, z drugiej karta SD. Karta ta nie wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania, wystarczy, żeby była sformatowana w systemie FAT32. Mamy też diodę zasilania, diodę startową, gniazdo USB, które możemy na razie pominąć, oraz zworkę przełączającą źródło zasilania z komputera na USB, której lepiej nie ruszajmy. Podłączmy płytkę do komputera i go odpalmy. Pierwsze co widzimy to fakt, że płytka nam się zgłosi tutaj jako M4 Board 2.0.7. Dzięki temu mamy dostęp do nowych komend z nią związanych i możemy zabrać się za konfigurację Wi-Fi. Zanim to jednak zrobimy, mała uwaga. Przez różnicę między komputerami 464 a 6128 płytka, a raczej jej komendy zachowują się troszkę inaczej na obu maszynach. Jest to związane ze zmianą Basica 1.0 na bardziej rozbudowany 1.1 w późniejszych modelach. Na szczęście autor płytki przygotował specjalny program konfiguracyjny, który możemy odpalić na CPC 464, który załaduje nam na płytkę plik ROM Basica 1.1, który jest w nim zaszyty i skonfiguruje go od razu do wygodnego używania. Instrukcja co prawda tutaj mówi, żeby najpierw ustawić Wi-Fi, potem ściągnąć ten program z sieci www na kartę SD za pomocą już samego komputera Amstrad, co pokazuje nam od razu, co ta płytka potrafi, a następnie go dopiero uruchomić. Tylko szczerze, to nie ma sensu. Dlatego po prostu skopiujcie sobie ten program na kartę SD od razu. Link do niego umieszczę w opisie filmiku i uruchomcie go jako pierwszy plik na komputerze. Plik ten nosi nazwę romapp464.bin i możemy go odpalić poleceniem run romapp464, zakładając, że mamy go wrzuconego w głównym katalogu SD. Chwila konfiguracji, następnie reset płytki, przyciskiem i gotowe. Mamy już Basica 1.1, a co śmieszne, z informacją, że mamy 128 KB pamięci RAM, co oczywiście prawdą nie jest. Teraz możemy wydać polecenie konfiguracyjne netset, gdzie name to nazwa hosta, jaką będzie przedstawiała się w sieci nasza płytka, SSID to nazwa sieci 2,4 GHz, do której chcemy się podłączyć, PW to hasło, DHCP informuje nas o tym, że chcemy automatycznie dostać
adres IP, DNS1 i DNS2 to serwery DNS, z których będziemy korzystać, skorzystajmy z Google'owych, a NTP to adres serwera podającego nam czas. Skorzystajmy z Microsoftowego. I po Enterze powinno nam to już zadziałać, co możemy sprawdzić poleceniem netstat, które powinno nam zwrócić wszystkie te same informacje i przydzielony adres IP, który sobie zanotujmy. Teraz na karcie nam się pojawi nowy katalog z konfiguracją płytki. Jeśli więc coś mocno zamieszamy, zawsze możemy ten katalog usunąć i zacząć naszą zabawę od nowa. A teraz czas na ten efekt wow. Wpiszmy sobie ten adres w przeglądarkę www z przedrostkiem HTTP, nie HTTPS, ale HTTP. I oto naszym oczom ukazuje się strona generowana przez M4 Board. Po przejściu na Settings możemy sprawdzić to samo i zmieniać to samo, co wpisaliśmy jako konfigurację na Amstradzie. Drugim menu od końca jest Controls, gdzie znajdziemy te same przyciski co na płytce, Reset M4, Reset CPC oraz menu Hack. Mamy też możliwość zapauzowania komputera, uruchomienia kartridża tylko na plusie i zmiany katalogu i uruchomienia programu z karty SD. Szczerze, raczej nie będziecie z tego korzystać. Jakoś naturalnie jest wciskać te wszystkie guziki na płytce, a na uruchamianie programów jest też lepsza metoda. Ta lepsza metoda to Many Files, największy bajer tej płytki. W skrócie jest to browser, który umożliwia nam zdalne przegrywanie plików na kartę SD i odpalanie ich na komputerze. Katalog, w którym obecnie się znajdujemy, wyświetlany jest pod opisem Current Directory. Poniżej mamy listę plików i katalogów w nich się znajdujących. Jeśli chcę, mogę sobie odpalić jakieś demo, wystarczy, że kliknę w nazwę katalogu. Jak widzicie, przegrałem sobie tutaj sporo rzeczy, następnie na nazwę obrazu dyskietki z rozszerzeniem DSK, który jest też traktowany jako katalog, a następnie na przycisk Run na pliku wykonywalnym np. .bin. I gotowe! Program na Amstradzie się odpali. Przy okazji pliki uruchamialne możemy też odpalać, jeśli znajdują się poza obrazem DSK na samej karcie SD. Jak ten program konfiguracyjny przed chwilą. Czasami, gdy wejdziemy do obrazu dyskietki, nie od razu wiemy, co włączyć. Doświadczeni amstradowcy pewnie by sobie tutaj poradzili, ale my też możemy. Wystarczy kliknąć na polecenie CD on CPC, które wygląda jak nazwa katalogu, a komputer nam do tego katalogu przejdzie, ewentualnie zamontuje dyskietkę. Teraz możemy na komputerze wpisać polecenie cat i w większości przypadków wszystko będzie już jasne. Jak widzicie na tej liście mamy też takie oczywiste polecenia jak back i refresh. Jeśli chcemy coś wgrać na kartę, wystarczy użyć przycisku Upload na górze lub po prostu przeciągnąć sobie w to wielkie kwadratowe pole pliki z komputera i gotowe. Dobra, wszystko pięknie, pięknie, wszystko ślicznie, ślicznie, ale co gdy nie chcemy odpalać komputera PC, żeby zmieniać katalogu i włączać gry? No oczywiście nie ma problemu, możemy na przykład użyć polecenia CD, które pozwala nam na chodzenie po katalogach i montowanie dyskietek bezpośrednio z Amstrada, no ale od razu dostaniemy tutaj wylewu. Oczywiście od tego wpisywania tych długich ścieżek. Ale jest rozwiązanie. Możemy sobie zgrać z netu jeden z browserów do plików i zainstalować go na Amstradzie jako dodatkowy ROM w naszym komputerze. Ja ściągnąłem sobie program M4FE. Link oczywiście też Wam dam w opisie. Plik z ROM-em M4FE v203.rom wgrałem do katalogu głównego karty SD. Teraz, żeby go zainstalować, wystarczy wpisać to polecenie. ROM-up to instalacja ROM-u, potem mamy po prostu nazwę pliku na karcie SD, a potem numer slotu ROM-u. Z tego co doczytałem, bezpiecznie jest tam wpisać numery od 1 do 5 i od 8 do 16, bo na zerze znajduje się BASIC, na 6 i 7 w zależności od komputera leży sobie ROM samej płytki, a te kolejne nie są standardowo używane. Po wykonaniu polecenia resetujemy całą płytkę i po starcie widzimy, że zgłasza się nam kolejny ROM, który dodaje nam polecenie M4FE. No i co ja mogę powiedzieć? Jaki browser jest, każdy widzi. Po lewej mamy listę plików z krótkimi nazwami, pełne długie nazwy wyświetlają się nam na dole ekranu. Enterem wchodzimy do katalogów, do dyskietek i odpalamy programy. Klawisz Del to wyjście do poprzedniego katalogu. Ewentualnie możemy wyłączyć browser przez literkę Q. Jeszcze a propos ROMów, oczywiście możemy je ładować jak tutaj wszystko także z PC-ta poprzez przeglądarkę www. Ale specjalnie chciałem Wam pokazać, że nie jest to wymagana procedura. Czy to są wszystkie możliwości tego kartridża? No nie, no pewnie, że nie, ale są
pewnie te, z których będziecie najczęściej korzystać. Wspomnę jeszcze może o tym, że mamy tutaj polecenie HTTP GET, które pozwala ściągać pliki z sieci, ale niestety tylko za pomocą protokołu HTTP, a nie HTTPS, a niestety HTTP jest na wymarciu. A jeszcze jedna fajna rzecz. Jeśli na karcie SD w głównym katalogu stworzymy z komputera Amstrad plik autoexec.bas, program basicowy, to będzie on się nam uruchamiał zawsze na starcie komputera. Możemy tam wrzucić zmianę kolorków, ale też na przykład automatyczne odpalenie browsera. Zupełnie bym zapomniał o przycisku Hack. Po wciśnięciu go możecie zobaczyć, że jest to taki przycisk, który może Wam się kojarzyć z przyciskami Freeze na kartridżach do Commodore 64. Jego przyciśnięcie wywołuje menu, które służy do przeglądania i modyfikowania pamięci, do hakowania, do oszukiwania. Jednakże prawdopodobnie tak samo jak w przypadku takich rzeczy na Commodorku czy na Amidze, będziecie najczęściej korzystać z opcji zapisania całej pamięci, czyli wykonania snapshota, i do odczytania całej pamięci, czyli czytania snapshota, i tą opcję będziecie najczęściej wykorzystywać po prostu jako taki save. Jak dla mnie bardzo fajna opcja w tym miejscu. O wszystkich pozostałych nie będę mówił, bo szczerze aż tak dobrze na Amstradzie się nie znam. No dobrze, czyli żeby sensownie używać Amstrada w XXI wieku, musimy sobie do niego kupić przede wszystkim osobny zasilacz. Dobrze by było, żeby był dwunapędziowy 5V normalnie i 12V do stacji dyskietek, której i tak pewnie nie będziemy używać. Do tego potrzebujemy kabla z kart RGB z taką przelotką zasilania, żebyśmy mogli go podłączyć, no właśnie, do czego? No, do jakiego telewizora? No ale to już inna historia. Ja podłączam go do Upscalera, a następnie do monitora DVI, ale przynajmniej no, da się go do czegokolwiek podłączyć. A jeśli chcemy zdobyć płytkę M4, gdzie ją kupić? I tutaj mamy taką trochę nietypową sytuację. Z tego co się orientowałem, ta płytka jeszcze jest produkowana. Jej koszt chyba ostatnio to było 50 funtów, ale żeby ją zdobyć, musimy wejść na stronę twórcy Duke'a, link oczywiście w opisie, znaleźć jakiś nowszy artykuł o M4 board i w komentarzu napisać, że chcemy tą płytkę kupić. Tam w komentarzu też musimy jako ukryte pole wpisać naszego maila i wtedy Duke się do nas odezwie i nam tą płytkę prawdopodobnie sprzeda. Dziwne, ale chyba działa. I tutaj pytanie do fanów Amstrada, jeśli nie płytka M4, to co? Odpowiedzcie w komentarzu, z tym pytaniem Was zostawiam. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.